Witam dzisiaj o poranku. Co dziś zrobi Glapiński? Co dziś zrobi RPP? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Co dziś zrobi Glapiński? Co dziś zrobi RPP? W końcu zaczynamy w tym tygodniu niezwykle emocjonujący czas. Podczas dzisiejszej sesji poznamy dla aktywów polskich decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, a o godzinie 14:30 poznamy wstępne kwietniowe dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. Mają one oczywiście ogromne znaczenie. Dlatego też rynki finansowe dzisiaj powinny być teoretycznie pod wpływem ogromnej, bardzo dużej podwyższonej zmienności i jest duża szansa na to, że w końcu na wielu rynkach, gdzie mamy konsolidację, będzie szansa, żebyśmy ją zakończyli. Dlatego też nie wolno lekceważyć dzisiejszego dnia, ponieważ jest on wypełniony danymi, które mogą wpłynąć na wycenę różnych klas aktywów. Zaczynamy oczywiście od tematów polskich, od tematów krajowych. Co dziś zrobi Glapiński i co dziś zrobi RPP? Jak wiemy, stopy procentowe w Polsce się zatrzymały, nie są podnoszone i rynek faktycznie zakłada, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, więc teoretycznie dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna zapaść szybko, powinna być jednomyślna, ponieważ teoretycznie nie ma przesłanek ku temu, żeby podwyższać stopy procentowe. Natomiast bazując na ostatnich danych makroekonomicznych, rynek będzie się zastanawiać, jak te obniżone względem prognoz dane o inflacji konsumenckiej, producenckiej będą wpływały na postrzeganie perspektyw gospodarczych przez różnych członków RPP i generalnie przez całą Radę Polityki Pieniężnej co do przyszłej trajektorii stóp procentowych, ponieważ na tapecie jest najważniejsze pytanie, czy będzie w tym roku pierwsza obniżka stóp procentowych, która rozpocznie cały cykl obniżek stóp procentowych. Jak wiemy, zachowanie polskiej inflacji daje nadzieję, że ona będzie zachowywała się tak, jak chce projekcja Narodowego Banku Polskiego, czyli że będzie bardzo wyraźnie spadać. Ostatnie dane nawet pokazały, że jest szansa, że te procesy dezinflacyjne będą zachodziły szybciej niż chce ta projekcja Narodowego Banku Polskiego o inflacji z marca. I też ja osobiście jestem ciekawy, czy to faktycznie wpłynie na ocenę, na percepcję rzeczywistości przez członków Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ jeżeli tak będzie, no to te szanse jeszcze bardziej wzrosną. Niestety nie wiadomo, o której godzinie zapadnie dzisiaj decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, ale moim zdaniem, jako że perspektywy gospodarczej nic tutaj złego się nie wydarzyło, a perspektywy gospodarcze raczej rysują się bardziej w optymistycznych barwach niż jeszcze miesiąc temu, niż moglibyśmy zakładać. Dlatego też moim zdaniem jest szansa na to, że ta decyzja zapadnie dzisiaj szybciej niż później, ale myślę, że od godziny 12 w każdej chwili taka decyzja może się na rynku pojawić. Perspektywy będziemy oczywiście patrzeć na to, kiedy może się pojawić pierwsza obniżka stóp procentowych. Ja osobiście zakładam, że takim zapalnikiem ku temu, żeby już faktycznie zakładać, że już bardzo blisko będzie do pierwszej obniżki stóp procentowych, będzie moment, kiedy inflacja w Polsce spadłaby do poziomów jednocyfrowych. No i jestem też ciekawy, czy pewnego rodzaju wskazania pojawią się także w różnych informacjach, które będą w następnych godzinach wypływały z Rady Polityki Pieniężnej, że faktycznie też członkowie Rady Polityki tak na to patrzą. I jeszcze raz przypominam, to, że ma być w Polsce obniżka stóp procentowych w końcówce tego roku, nie będzie żadnym ewenementem, nie będzie żadnym działaniem pod publikę, działaniem politycznym, ponieważ równolegle w tym samym czasie ma być pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W Czechach mają być nawet mocniejsze te obniżki stóp procentowych, więc w różnych miejscach na świecie cykl obniżek stóp procentowych ma się właśnie zacząć od mniej więcej września, a już pod koniec tego roku w bardzo wielu miejscach ma dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych, więc to nie będzie żaden ewenement, że Rada Polityki Pieniężnej będzie rozważała moment pierwszej obniżki stóp procentowych. Moim zdaniem zależy ona od tego,
jak szybko dojdzie do spadku inflacji w Polsce tej konsumenckiej poniżej poziomu 10%. Jeżeli inflacja stanie się jednocyfrowa, to w takiej sytuacji otworzy się ta faktycznie przestrzeń do tego, żeby obniżać stopy procentowe i rynek będzie na to czekał. A pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje zachowanie polskich obligacji na swoim ETF-ie i w tym wypadku widzimy, że jesteśmy blisko maksimów w ogóle historycznych tego ETF-u, czyli hossa na polskich obligacjach cały czas trwa i ona potrzebuje paliwa. Więc jeżeli się dzisiaj okaże, pojawią się informacje, że jest możliwa pierwsza obniżka stóp procentowych, tak jak rynek zakłada, to może być to dodatkowe paliwo, które wzmocni tendencję wzrostową i polskie obligacje będą dalej zyskiwały na wartości, skupiając na sobie kapitał zagraniczny, który teraz wyraźnie napływa do polskiego rynku. No i pytanie jest, czy faktycznie tak się stanie, bo równolegle monitorujmy zachowanie rynku krajowej waluty. W tym wypadku złoty pokazuje nam kolejne rekordy swojej siły, tendencji wzrostowej siły złotego. No i to tylko wzmacnia tezę o tym, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji i że ten kapitał faktycznie tutaj do Polski napływa, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, do polskich obligacji, a w dalszej kolejności do rynku polskich akcji. Wczoraj indeksy giełdowe nie dokonały przełamania tej najszybszej miesięcznej linii trendu wzrostowego, dlatego też moim zdaniem rośnie znowu prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ataku na tegoroczne maksima, z rosnącą szansą, że pokonamy te poziomy i rynek będzie zachęcony do wyjścia nad poziom psychologiczny 2000 punktów. I jeszcze raz przypominam te wykresy, które pokazują, dlaczego tak właśnie jest, dlaczego ten poziom 2000 punktów ma tak duże znaczenie, ponieważ jeżeli się okaże, że łamiemy te poziomy, to będziemy to także traktować jako przejście górą przez średnią 200-sesyjną, a dla inwestorów długoterminowych ma to naprawdę bardzo duże znaczenie. Otworzą się perspektywy do ataku na maksima, które były 1,5 roku temu ustanowione, oraz oczywiście do rozpoczęcia następnej fali tendencji wzrostowej, która będzie niezwykle korzystna, ponieważ jeżeli równolegle będziemy świadkami wzrostów euro-dolara, ponieważ dzisiaj jeszcze poznamy dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, jeżeli te dane pozwolą na wzrosty euro-dolara, to moim zdaniem jest ogromna szansa, że będziemy świadkami tendencji wzrostowej, kontynuacji ruchu w górę na polskich akcjach reprezentowanych tu przez indeks WIG20. Moim zdaniem jest 70% prawdopodobieństwa, że w kolejnych miesiącach, a zwłaszcza do końca tego roku, będziemy wyżej na indeksie WIG20, chociaż jeszcze raz przypomnę moją prognozę na cały 2023 rok. Uważam, że ten rok będzie najlepszy do inwestowania w polskie obligacje, w ogóle w obligacje na całym świecie, a dopiero przyszły rok będzie rokiem inwestowania na rynkach akcyjnych. No czy tak będzie, zobaczymy. Na chwilę obecną moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że nawet w krótkim terminie będziemy świadkami ataku na maksima, które w ostatnich miesiącach zostały utworzone. No i tak jak wspomniałem, drugim niezwykle istotnym wydarzeniem dla nas, a dla świata pierwszym najważniejszym wydarzeniem podczas całego tego tygodnia są te dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, które poznamy o godzinie 14:30. Jak wiemy, inflacja w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wyczulona na zachowanie ceny ropy naftowej, a w kwietniu OPEC tutaj doprowadził nas do zwyżki, która okazała się chwilową, do ataku nawet na górne ograniczenie konsolidacji na ropie naftowej, ale końcówka miesiąca na ropie naftowej przyniosła nam już spadki. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak inflacja konsumencka będzie reagowała na takie zachowanie ropy naftowej. Teoretycznie powinna nawet wzrosnąć, więc jeżeli się okaże, że jest ona taka jak prognozy, albo pokaże nawet, że jest niższa, to rynek powinien to zinterpretować w taki sposób, że procesy dezinflacyjne postępują szybciej niż wcześniej zakładano, że ropa naftowa nie jest już aż tak bardzo istotnym komponentem, żeby wierzyć w kontynuację procesów dezinflacyjnych. No i w takiej sytuacji amerykański dolar powinien się wyraźnie osłabić, amerykańskie obligacje powinny być kupowane. Dlatego też moim zdaniem to, co się wydarzy po godzinie 14:30 będzie miało duże znaczenie. Ja osobiście nastawiam się na to, że procesy dezinflacyjne trwają, one nawet przyspieszają,
Dlatego też nastawiam się, że inflacja będzie na poziomach niższych, a euro-dolarowi w tym wypadku uda się obronić to dolne ograniczenie konsolidacji od miesiąca, która jest rysowana na wykresie i znowu spróbujemy wrócić w rejon 1,10, być może nawet wyjść wyżej, po prostu konsolidować się co najmniej na tych poziomach, licząc na to, że wkrótce, prędzej czy później dojdzie do wyjścia górą, a to uruchomi następną falę osłabienia amerykańskiego dolara, chociaż nawet te dzisiejsze dane mają taki potencjał, żeby i one wybiły rynek z konsolidacji, ale czy tak się stanie, zobaczymy, ponieważ, no tak jak już pokazywałem wczoraj na tych wykresach, rynek jakoś szczególnie nie nastawia się, że te dane doprowadzą do skokowego wzrostu zmienności, tak jakby rynek już całkowicie zdyskontował te dane, które poznamy dzisiaj o inflacji o godzinie 14:30. Natomiast rynek opcyjny w nieco dłuższym niż krótki termin pokazuje nam tutaj, że nastawia się cały czas raczej na wzrosty euro-dolara niż na spadki. I to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy faktycznie liczą nie tylko na to, że amerykański dolar będzie się osłabiać, a euro będzie rosnąć na wartości, ale będzie miało to także implikacje i przełożenie na zachowanie różnych innych rynków związanych z ryzykiem surowców, indeksów giełdowych, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi, czy też rynków emerging markets, a nawet samego Bitcoina. Dlatego też moim zdaniem te dzisiejsze dane mają duże znaczenie. I jeżeli oczywiście procesy dezinflacyjne przez rynek zostaną wyczute po tych danych jako przyspieszające, to także amerykańskie obligacje powinny zacząć mocniej zyskiwać na wartości, czyli rentowności powinny znowu zbliżać się do swoich minimów, do dolnego ograniczenia konsolidacji, która trwa już drugi miesiąc, z dużą szansą, że zostaną one pokonane i to uruchomi następną falę hossy na amerykańskich obligacjach. Obligacje uwielbiają temat tego, kiedy inflacja spada, kiedy mają być obniżane stopy procentowe, dlatego też moim zdaniem jest nawet 70, a nawet 80% prawdopodobieństwa, że w perspektywie następnych tygodni i miesięcy to obligacje będą mocniej zyskiwały na wartości, czyli rentowności będą spadać. No i też oczywiście im niższa inflacja, tym większe prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe ruszą do góry i moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. Natomiast wczorajsza sesja przyniosła nam małą zmienność, zatrzymanie na tych poziomach i rynek naprawdę nie wie teraz, co tu dalej czynić, a te dane, które dzisiaj poznamy, mogą stać się pretekstem także do wzrostów albo spadków indeksów giełdowych. Dlatego też ja nastawiam się na to, że będziemy jednak świadkami ataku na maksima, że będziemy świadkami ruchu w górę i to pomimo tej słabości, która w ostatnich dniach próbowała się ujawnić. Natomiast to, że nie udało się przebić ostatnich minimów, to jest dowód na to, że ten popyt jednak jakoś się tutaj trzyma i dopiero pokonanie tych ostatnich minimów i minimów z kwietnia pozwoli na zmianę nastawienia na bardziej prospadkowe w krótkim terminie. Na chwilę obecną jest jednak nieco więcej prawdopodobieństwa niż 50%, że indeksy giełdowe na Wall Street będą rosnąć i że to pozwoli także na wzrosty indeksów giełdowych na całym świecie, a dzisiaj sesja w Azji jest generalnie neutralna, chociaż słabość chińskich akcji się znowu pojawiła, natomiast tutaj konsolidacja jest cały czas faktem, a najbliższe wsparcia są już bliskie. To może dać też nadzieję bykom, że i Chiny pozwolą nam na jakieś większe wzrostowe odbicie. I jeżeli okaże się, że euro-dolar rośnie, to spodziewam się prędzej czy później wyjścia górą i wybicia na indeksie DAX nad poziom 16 000 punktów i to także będzie zachęcało do tego, by wierzyć w kontynuację tendencji wzrostowej, atak na maksima wszechczasów z dużą szansą, że będą wkrótce nowe maksima wszechczasów i że ta relatywna siła indeksu DAX względem indeksu Standard & Poor po prostu będzie się powiększać. Patrzmy także dzisiaj na zachowanie ceny złota i srebra, ale o złoto w szczególności chodzi, które jest wyczulone na siłę albo słabość amerykańskiego dolara oraz na zachowanie amerykańskich obligacji. Jeżeli w scenariuszu bazowym zakładam, że amerykański dolar raczej zacznie się osłabiać i rentowności będą spadać, to moim zdaniem jest rosnąca szansa na to, że złoto spróbuje rosnąć, spróbuje znowu zaatakować maksima wszechczasów i będzie się dalej utrzymywała nad psychologicznym poziomem 2000
dolarów. Dlatego też uważam, że jednak i krótkoterminowe zachowanie ceny i te perspektywy gospodarcze i zachowanie euro-dolara raczej dają nieco więcej nawet niż 55% prawdopodobieństwa, że cena złota spróbuje rosnąć, niż że będzie spadać i bardzo podobnie będzie się zachowała cena srebra, które jak widzimy zatrzymuje się na górnym ograniczeniu tegorocznego kanału wzrostowego, który staje się oporem i myślę, że łącznie z maksimami wszechczasów na cenie złota to jest międzyrynkowa bariera oporowa, której jednoznaczne pokonanie będzie sygnałem, że rynek znacząco przyspiesza presję na wzrost cen metali szlachetnych, a to może uruchomić jeszcze bardziej dynamiczny popyt. Dlatego też analiza międzyrynkowa jest w tym wypadku uzasadniona i zobaczymy także globalny popyt na ryzyko, analizując zachowanie ceny miedzi, ponieważ cena miedzi wkrótce albo pokona wsparcie, albo wyjdzie nad ten krótkoterminowy opór w okolicach 8700 dolarów, a w takiej sytuacji zostanie utworzona formacja odwracająca tendencję w krótkim terminie na wzrostową i pozwoli to także na większy apetyt na ryzyko na indeksach giełdowych. Dlatego też wkrótce rynek musi podjąć decyzję, albo przebija ten krótkoterminowy opór, albo wsparcie i będzie to także jednoznaczny sygnał dla rynków ryzyka na całym świecie, w którą stronę pozycjonuje się ten instrument, jakim jest cena miedzi, przez wielu znanych i interpretowanych jako miejsce, które ma doktorat z ekonomii, przewiduje dobrze perspektywy gospodarcze i krótkoterminową koniunkturę w różnych częściach świata, zwłaszcza na rynkach, które są te największe, w tych największych gospodarkach na świecie. I także obserwujemy równolegle zachowanie ceny ropy naftowej, gdzie konsolidacja także ma miejsce. Za każdym razem utrzymywanie nad poziomem 70 dolarów faworyzuje scenariusze zakładające powrót w rejon osi symetrii horyzontu, czyli rejon 76-77 dolarów i także tak jest i w tym wypadku. Natomiast wzrosty ceny ropy naftowej sprzyjają także wzrostom indeksów giełdowych, więc jeżeli się okaże, że dzisiaj popyt na ryzyko atakuje, indeksy giełdowe rosną, to być może także ropa naftowa spróbuje tego wzrostu, próby dojścia do tej osi symetrii horyzontu cenowego. I na koniec z rynków rozwiniętych, z rynków światowych zachowanie ceny Bitcoina, gdzie zbliżyliśmy się i znowu atakujemy dolne ograniczenie tej konsolidacji, która już drugi miesiąc się tworzy. Pytanie, co dalej zrobi Bitcoin. Czekamy po prostu na kolejne wybicie, na kolejny ruch. I pytanie jest, czy dolne ograniczenie konsolidacji zadziała, czy to da nam jakiś impuls do tego, żeby mocniej ruszyć, tym razem w górę, sprzyjając w takiej sytuacji popytowi na ryzyko. Jeżeli indeksy giełdowe dzisiaj będą rosnąć, a równocześnie Bitcoin spróbuje rosnąć, to także równolegle wzrośnie prawdopodobieństwo, że wszystkie inne klasy aktywów związane z ryzykiem będą dzisiaj zaliczały dobrą sesję. Czy tak się stanie? Zobaczymy, drodzy Państwo, i w tym momencie zachęcam do tego specjalnego, nowego materiału, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu dotyczącego tego, czy koniec podwyżek to początek recesji w gospodarce. Zachęcam, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Zawiera on także w sobie informacje dotyczące tego, czy Fed faktycznie ostatni raz podniósł stopy procentowe i co to oznacza dla rynków, o problemach banków i kto może być następny w sektorze bankowym, gdzie tkwi ryzyko, oraz o danych makroekonomicznych, o mocnym rynku pracy i o słabym przemyśle, co to w ogóle znaczy, jak to należy interpretować. Zachęcam do tego specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu, oraz innych dwóch ciekawych raportów o tym, jak inwestować na giełdzie oraz jak inwestować w sztuczną inteligencję. Przypominam, te wszystkie raporty są podlinkowane tam na dole w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dużej, dodatniej, pozytywnej stopy zwrotu. Uważasz, Pozdrawiam. że praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.